Siema, tu Damian ze skatingschool.pl. Dalej jesteśmy w Piekarach na rolkowisku. Jak widzicie, już coraz gorzej wyglądam, ale nie chcę stąd jechać, jest tu tak fajnie, że jeszcze będziemy nagrywać tyle, ile się da kolejnych materiałów dla Was. Ostatnie zajęcia, które oglądaliście na moim kanale, dotyczyły jakby już wyjścia pod przekładankę, tak? Robiliśmy półbeczkę, później już na końcu w 8. I jakby logiczne by było, że niby robimy teraz przekładankę. Natomiast wcale tak nie jest, ponieważ tak naprawdę na moim kanale dowiedzieliście się tylko raz, jak hamować porządnie, tak? Tak naprawdę dowiedzieliście się, jak hamować dobrze hamulcem. A teraz, skoro już robicie półbeczkę, to znaczy, że już sobie fajnie radzicie, jeździcie dobrze na rolkach, więc dzisiaj będziemy hamować. Nauka hamowania pługiem i półpługiem podwójnym. Uwaga, półpług podwójny przydaje się przy dużych prędkościach, także jest fajny też, jak mamy dosyć strome góry, tak? Żeby się wyhamować i nie pozwolić na to, aby rolki za bardzo nam się rozpędziły. Dobrze? To wszystko na dzisiejszych zajęciach, ok? Czyli oglądajcie. Zaczynamy naukę, jakby takie podwaliny pod hamowanie pługiem od nauki beczki przód i tył, tak? To będzie nam pomagać później. Zobaczcie, beczkę przód już powinniście potrafić, tak? To jest beczka tył, jest odwrócona, dokładnie odwrócona. Teraz tylko Wam wytłumaczę, bo to jest generalnie proste. Jeżeli już robicie nawet półbeczkę, to beczka przód tył nie będzie większym problemem. Zobaczcie, skoro normalną beczkę, żeby zrobić, muszę mieć literę V, ugiąć moje kolana w przód i do góry, tak? Palce są skierowane do siebie, nigdy nie możemy dopuścić do tego, aby się ze sobą zetknęły, ok? To jest przedni hamulec na rowerze. Teraz, żeby mi pojechały z powrotem, to co muszę zrobić? Ugiąć znowu te kolana i znowu do góry. Teraz piętami muszę ciągnąć do siebie, tak? Żeby one wróciły z powrotem, rolki do siebie i również staram się nie dojeżdżać w ten sposób, tak? Tak? W ten sposób dojeżdżać nie możemy. To jest dosyć proste. Jeżeli potraficie półbeczkę i to po 8, to beczkę przód, tył zrobicie bez problemu. Następnie możecie sobie zrobić coś takiego, że robimy beczkę jedną w przód, hop, a dwie w tył, tak? Czyli jedną beczkę w tył, drugą i stop. I znowu robię raz i dwa w przód i teraz dwa do tyłu. Ok? Tu chodzi nam głównie o to, że po pierwsze przy okazji uczymy się już takiego początku, żeby jeździć do tyłu, tyłem, a po drugie te hamowanie, tak? Będzie to bardzo podobne. Właśnie końcówka beczki jest jakby tym hamowaniem do pługiem, tak? Hamowaniem pługiem. Tak jak na nartach. Jeżeli jeździcie na nartach, to tutaj się robi to samo, natomiast jest to trochę trudniejsze. Narty są długie, tak? Jeszcze jesteśmy z górki. Są szersze, tu jest jednak troszeczkę inaczej. Więc trudniej jest wykonać hamowanie pługiem, ale to nie znaczy, że się nie da. Jest to wbrew pozorom łatwiejsze ćwiczenie hamowania niż taki T-stop, bo dla mnie T-stop jest już takim hamowaniem na poziomie średnio zaawansowanym, tak? Większość nauczycieli, instruktorów jakby na samym początku uczy T-stopu, ja robię zupełnie inne hamowania, tak? Ok, pokażę Wam pług, jak on wygląda. Jadę. A, teraz bym się jeszcze wywrócił, nie? Ale zobaczcie. Tu jest bardzo śliski ten tor, trzeba się przyzwyczaić. I stoję, tak? Nie było znowu widać, co pokażę Wam bokiem. Tutaj, zobaczcie. Jadę. I stop, tak? Tylko zauważcie, jest jedna istotna rzecz. Nie mogę pozwolić, żeby mi się nogi ze sobą zjeżdżały, tak? One się trochę będą zjeżdżać, ale to już nie jest ciągnięcie palcami do siebie jak przy beczce. Tutaj już wypycham nogi na zewnątrz. O, palce są zadarte do siebie, są ukierunkowane do siebie, bo w ten sposób zaczną hamować. Natomiast nie mogę pozwolić, żeby nogi mi się ze sobą zjechały. Jak widzicie, one mi się trochę zjeżdżają, tak? Jest takie tarcie, że na nartach to się ślizgają te narty. Natomiast tutaj te rolki zaczynają się... O, dobra, teraz mi się udało je wypchnąć porządnie. Natomiast o co chodzi? Schodzę nisko, znowu zauważyliście, że ręce też dałem w przód, tak? W ten sposób przekazuję mój ciężar ciała w przód.
Przy nauce jest to dosyć istotne. Później już jakby nie będzie to tak istotne. Natomiast na początku jest. Kolejna rzecz. Jak już zadrę palcami, dam kierunek palców do siebie. Teraz muszę się bardzo skupić, żeby mi nogi nie odjechały tak. To muszę wypychać nogi, tu pięty, tak? Piętami. Cała poza musi być wypychana na zewnątrz. Ok? Czyli nie ciągnę palcami absolutnie do siebie, tylko wypycham te nogi tam. Tak jak mam ręce, zobaczcie, tak szeroko. To jest mniej więcej godzina 10 i jakaś 3, tak? Mniej więcej. Jakbyście sobie wzięli na zegar, popatrzyli. Wypycham bardzo mocno nogi do przodu. Jeżeli nogi mi się zjeżdżają, bo to tak, też tak może być, tak? Czyli zjeżdża mi się tak, o, to co powinienem zrobić? Teraz się zatrzymałem. Przy dużej prędkości mogłoby dojść do tego, że się nogi w ten sposób zderzą. Wtedy jest właśnie taki półpuk, czyli jadę tak i w ten sposób podnoszę nogi i dalej daję je szeroko, tak? One już są za blisko, daję hop, 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 szerzej, w ten sposób. I to, ten półpuk z bardzo dużych prędkości, zobaczcie, jak już się rozpędzę dosyć mocno, to w ten sposób jestem w stanie zahamować. Nawet tutaj, na takim małym kawałku. Natomiast jak jedziecie z górki, to pamiętajcie, hamowanie hamowaniem. Natomiast nie pozwalajcie na to, aby rolki osiągnęły prędkość, której wy nie chcecie. Jeżeli widzicie, że jest góra i jest ona dosyć stroma, to jest więcej niż prawdopodobne, że się rozpędzicie dosyć mocno, tak? Dlatego absolutnie nie pozwalajcie na to, aby te rolki wasze rozwinęły taką prędkość, jakiej się boicie. Więc do tego jest właśnie fajny i potrzebny półpuk. Bo jeżeli ja jadę z górki i zacznę myśleć o hamowaniu za późno, to już mam dużą prędkość i zaczyna się panika, tak? Natomiast jak już szybciej sobie oporuję, zwalniam sobie, to nie dopuszczę do takiej sytuacji po prostu. Będę bezpieczniejszy, tak? Pamiętajcie, na początku liczy się technika. Prędkość przyjdzie z czasem, tak? Wszystkiego musimy się po kolei nauczyć. Nie da się od razu, wow, zrobić tam po lekcji z YouTube'a, nauczyć się świetnie hamować, tak? Do tego trzeba ilości powtórzeń, systematyczności, tak? Po prostu pracy. To, że wy już wiecie, jak to zrobić, to jest jedno. Teraz trzeba to jeszcze wykonać, tak? Także wiele osób nie wiem, publikuje, jak dorobiło się milionów. Okej, wszyscy wiedzą, jak on to zrobił, ale tylko on to wykonał, tak? Także to, że się wie, a się robi, to są naprawdę dwie różne rzeczy. Więc zachęcam Was, róbcie to fajnie, mądrze, biorąc wskazówki gdzieś tu ode mnie, bądź od innych instruktorów, natomiast nikt za Was się tego nie nauczy. Wy musicie sami sobie to ćwiczyć i naprawdę nie przeceniajcie na początku swoich umiejętności. Z tym ma nawet problem wielu zawodowców, tak? Że przeceniają troszkę swoje umiejętności. Natomiast jeżeli się już jest zawodowcem, to wie się, jak upadać, tak? Nie ma takiej paniki. Natomiast jeżeli się uczymy, to dobrze jest jeździć na początku zachowawczo, porządnie, technicznie, bo szybkość przyjdzie z czasem i ilością powtórzeń, dobra? Także jeszcze raz przypominam, czego dotyczyły te zajęcia, jak to trzeba zacząć robić. Czyli robię beczkę przód, robię beczkę tył, tak? Jest jakby wejście do jazdy tyłem, bo teraz mogę robić dwie do tyłu, jedna po drugiej, hop, i dwie do przodu. Później robimy pług. W ten sposób wygląda. Szerokość bioder szeroko, palce do siebie zadarłem. Nie pozwalam na to, aby nogi mi się ze sobą zjechały. A następnie staram się jechać i robić jakby półpuk. Palce są do siebie skierowane, ale ewidentnie przenoszę ciężar z jednej nogi na drugą na tyle szybko, że te nogi mi się nie zdążą zjechać. Ok, dobra. W tym filmie to już wszystko. Zachęcam Was oczywiście do subskrypcji, do kliknięcia tego czerwonego dzwoneczka obok tego przycisku subskrybującego. Dzięki temu będziecie zawsze wiedzieli o nowych filmach.
Zachęcam również do odwiedzin mojej strony internetowej www.skatingschool.pl. Tam znajdziecie również pełny kurs taki online, tak? Także zapraszam, można tam taki kompletny poradnik od A do Z, metodycznie, powolutku wszystko się nauczyć, tak? Czy tu na moim kanale będą oczywiście wartościowe informacje, także zachęcam Was do subskrypcji. Natomiast pełny kurs można kupić na skatingschool.pl. Dobrze, dzięki, do zobaczenia, cześć!